I dzisiaj tunerek i szybki film. Tuner już, ten model już był prezentowany, jest to STS 770ES. Ten akurat w wydaniu szampańskim, bardzo ładny, wstawki złote, mahoniowe boczki. Szampańska wersja miała zaokrąglane boczki, tutaj te rogi, tak samo jak wzmacniacz szampański TAF 770S. Nie wiem jak reszta zestawu, ale tym się właśnie różniło. Czarnych nóżki, czarno-złote, złote wstawki. Tuner w pięknym stanie, ekran niewypalony, lampa niewypalona. Właściciel dostarczył go do mnie na przegląd, serwis, jak zwał, tak zwał, czyli na zaopiekowanie się nim. Częstotliwość z generatora 97,4 MHz. No i takie mamy parametry na wejściu, więc parametry są bardzo ładne, więc tuner trzyma ustawienia dość ładnie. No widzę, tu już mi dochodzi, waha się troszeczkę, 400, kanał lewy nieco ponad, niecałe 400, kanał prawy, 63 dB, 64. Zobaczymy, czy coś się jeszcze uda z tego wyciągnąć. Na pewno sprawdzimy sobie zimne luty, bo te egzemplarze cierpią na zimne luty. Jak i sprawdzimy trymer, który jest tam w układzie dostrajania THD, czyli zniekształceń. Lubią one tracić połączenie po latach. Więc taka standardowa strojenie, szybki odcinek. Właściciel prosił jeszcze o pokazanie, jak można zapisywać nazwy w bankach pamięci. Jest nasza stacja, tak? Jesteśmy dostrojeni do naszej stacji. Jakiejś tam wciskamy przełącznik charakter, czyli znak. Ustawmy sobie po prostu może B, A. Tych liter mamy tutaj w banku do zapisania 4 bodajże. Ja zapisałem 2. Wyświetliło nam się BA. Następnie musimy dać memory, czyli zapamiętanie, powiedzmy na 5. W tym momencie w 1 mam taki znak zapisany, na 5 mam taką nazwę stacji. To dla właściciela i dla innych, jeżeli by mieli problem z zapisaniem nazwy stacji, można zaprogramować nazwę stacji, będzie ona przechowywana. Wracając do tunera, widzę, że gałeczka działa poprawnie, jest ona tu zrealizowana, jeśli dobrze pamiętam, na elementach nadawczo-odbiorczych, czyli jest dioda odbiorcza, nadawcza, odbiorcza i na rotorze, na tej osi jest kółeczko z folią czarno-srebrną. Odbija światło, działa na zasadzie odbicia światła, a nie jest to impulsator, nie jest potencjometr, przez co działa idealnie. Ok. W trybie jeszcze może Narrow. W trybie Narrow mamy takie zniekształcenia. 300 kanał lewy, 300 kanał prawy, 50 dB SNR. Może jeszcze zobaczmy sobie taką rzecz. Damy sobie jeszcze na white i zróbmy separację kanałów. Kanał lewy do prawego. Separacja na poziomie 44 dB. Prawy do lewego. Też to samo. 44 dB. Jeszcze raz zniekształcenia po nagrzaniu się tunera. Praktycznie to samo. 500 nawet kanał lewy. W miarę rozgrzewania się lekko odstraja się. Czyli 0 detektora może być do poprawy. Ja otwieram obudowę, robię swoje i zobaczymy. I jeszcze jedna rzecz. Środeczek ładny, czysty, w miarę delikatnie przykurzony, to sobie odkurzymy. Zanim jeszcze coś będę działał, chciałem pokazać Wam czułość użytkową stereo. Czułość użytkowa stereo wygląda następująco. Mamy stereo, tryb wide. Wyłączony jest oczywiście, nie widać ostrości, wyłączony jest tłumik antenowy, wejście pod antenę numer A i sprawdźmy sobie, przy jakim napięciu z generatora zgaśnie nam dioda stereo chociażby, lub kiedy będziemy mieli 40 dB. Może zróbmy tak. Jest ciekawostka taka, że
40 dB nie jesteśmy w stanie dojść, czyli SNR jest dużo powyżej. Natomiast dioda stereo gaśnie nam już przy sygnale z generatora minus 69 dBm. Minus 69 dBm no to jest bardzo słaba czułość, bo minus 69 dBm, jak widzicie, to jest 79,5 mikrowolta. A powinniśmy zjechać do około 10-15 mikrowoltów, więc czas na regulację, jak widać. Jeszcze może wyłączę muting, ale nie, muting wyłączony i mimo to stereo się już nam nie zapala, czyli czułość użytkowa stereo jest bardzo słaba. Jest co regulować. I zobaczcie, jak można łatwo i przyjemnie zestroić obwody wejściowe w głowicy, czyli jak zwiększyć czułość. Przypominam, że była ona na poziomie około tam 70-60 paru chyba mikrowoltów. Podłączony jest w odpowiednie miejsce sygnał do naszego starego V640, czyli Meratronic. I zobaczcie. Duży ustrój pomiarowy, duża wskazówka. I zaczynamy sobie regulować trymerami góra pasma. I lecimy sobie. Szukamy maksimum. Opada nam. Lecimy do góry. Na maksimum już nam się cofa. Delikatnie cofamy, mamy maksimum. Kolejny trymer i ta sama sytuacja. Już nam cofa. Czyli tu mamy maksimum i pierwszy trymer, który nam pozostał. Jeszcze poszedł delikatnie i już opada. Czyli tu mamy nasze maksimum. I tak samo z cewkami na dole, jeszcze raz na górze kilkukrotnie i mamy czułość maksymalną. I tunerek już po strojeniu. Zestrojone obwody wejściowe, zestrojony stereodekoder, zestrojona pośrednia częstotliwość. I mamy tak, wyniki jakie były to pamiętamy, ja tam kojarzę około 300 do 400, SNR poniżej 70, z tego co pamiętam. Separacja na poziomie chyba 46 dB, separacja stereo, czułość chyba była na poziomie minus 69 dBm, czyli około 70 mikrowoltów, więc słabo, czułość użytkowa stereo. Co zostało zrobione, to mówiłem. Pełne strojenie zgodnie z serwisówką. I mamy tak, sygnał z generatora widać 97,4. Zacznijmy sobie może najpierw od czułości. Może najpierw czułość, albo nie. Albo nie. Zostawmy tą czułość. Zacznijmy sobie od... patrzę, czy pamięta mi stację. Nazwę stacji, jak widać, pamięta. Sprawdźmy sobie od zniekształceń. Zniekształcenia w trybie stereo. 15 tysięcznych, 18, 17 tysięcznych, kanał prawy, kanał lewy 16, 15, czyli o połowę zmniejszone zniekształcenia. To nawet nie chodzi, że o połowę zmniejszone zniekształcenia, ale zero detektora było delikatnie odjechane i wyciszanie, czyli funkcja mutingu również była odjechana. Więc tego nie zauważymy, tych zniekształceń, że są niższe tak naprawdę, ale na pewno usłyszymy to w szumach, bo zobaczcie, jak spadło nam szumy, jak wzrosło nam SNR. SNR około, myślę, blisko 10, może 8 dB. To jest bardzo dużo, odstęp sygnału od szumu, więc tutaj zysk będzie zdecydowany i jest zdecydowany. Czułość użytkowa stereo, więc lecimy sobie w trybie wide. Wyłączę sobie funkcję muting. W trybie wide mamy minus 80 dBm. Jeszcze mamy, może oddalę, żeby było widać. Mamy tryb wide, mamy jeszcze stereo zapalone. Minus 80 dBm. Lecimy sobie do momentu, aż zgaśnie nam dioda stereo. Ja widzę, że ona nam gaśnie przy minus 80 dBm. A w trybie narrow gaśnie nam ona przy minus 85 dBm, czyli poprawa czułości jest zdecydowana. Tuner już podłączony, jak widać i słychać stroi. Jeszcze dajmy
tryb narrow, złapie mi tą stację, albo niech normal. Tu pomija, więc damy w narrow. To jest słaba stacja, bez szumów, ładnie gra. Dobrze, zobaczmy jeszcze takie kontrolne stacje. Słowacja. Trójka. RMF. Dobrze. A zobaczmy na początku skali. Okay. Pełen sygnał. Tu zaraz mam taką również lokalną stację, dość silny sygnał. Zobaczymy sobie. Tak, to jest ta stacja. Dobra, ok. Więc wszystko gra. Tuner może wracać do właściciela. Przykręcam obudowę. To wszystko, pozdrawiam. Do następnego.